1899, nowy serial Barana Boodary i Jancie Frize coraz bliżej. Konkretnie 17 listopada bieżącego roku, mimo że wiele osób myślało, że będzie to 20 października, ale jednak nie. Mało tego, przed ogłoszeniem tej daty premiery wstawiono zagadkę z Dark odnoszącą się do dat tych odcinków, która właśnie miała przekazać nam tą datę premiery. Ale no, never mind. Na festiwalu w Toronto odbył się przedpremierowo pokaz 2 odcinków, a ja dzisiaj przychodzę do Was z kolejnymi nawiązaniami, inspiracjami, które być może będzie można odnaleźć w serialu. Generalnie są to rzeczy, na które może warto zwrócić uwagę i mieć z tyłu głowy podczas oglądania, co być może pomoże w jego zrozumieniu. Pierwszą część dotyczącą w całości nawiązaniom mitologicznym znajdziecie w moim poprzednim wideo. Zacznę od alchemicznych symboli żywiołów, ponieważ pojawiają się one wszędzie w zakamarkach trailera, bo na pewno nie chodzi tutaj o jakieś przypadkowe trójkąty. Poszczególne żywioły łączono z poszczególnymi zasadami, cechami charakteru, symbolami, planetami. I tak na przykład żywioł wody nadawał rzeczom płynność, a symbol ziemi ciężkość. Wyróżnia się 4 podstawowe symbole żywiołów. Ziemia mocno symbolizuje świat fizyczny. Związany jest z domem, bezpieczeństwem, dostatkiem oraz takimi wszelkimi podstawami niezbędnymi do życia. Woda mówi o emocjach, marzeniach, naszej wewnętrznej wrażliwości. Odpowiada za uczucia, płodność, podświadomość, a także jest symbolem oczyszczenia i uzdrawiania. Powietrze jest związane z tą niewidzialną częścią nas, nasze marzenia, sny, wizje, oddech, wszystko to, co jest związane z naszym umysłem, czyli również wiedza, inspiracja do działania, intelekt. Ogień jest związany z ruchem, a także z transformacją. Nie lubi bezruchu, jest symbolem siły, odwagi, determinacji do działania, pasji oraz kreatywności. W serialu pojawi się również postać gejszy, pochodzącej najprawdopodobniej z Japonii. Gejsza, czyli osoba bawiąca gości swoim towarzystwem, rozmową, tańcem, śpiewem, grą na instrumentach. A w kulturze japońskiej, ogólnie azjatyckiej, wyróżnia się jeszcze jeden żywioł, wyróżniało się, żywioł nieba, pustki lub eteru. Ten 5. element, eter, nie powstaje i nie ginie. Należy do świata pozaziemskiego. To do niego należą właśnie wszystkie gwiazdy, planety i działają tam inne prawa. Eter był nazywany również czasem kamieniem filozoficznym, ale do tego przejdę zaraz. W tym momencie niektórzy przywołują również ten screen z serialu, ponieważ na tym ubraniu widnieją właśnie wszystkie 5 elementów żywiołów i zapewne ta nasza gejsza będzie dość istotną postacią w tej całej opowieści, bo połączenie tych wszystkich żywiołów może właśnie doprowadzić do odkrycia kamienia filozoficznego według jednej z alchemicznych sentencji Vitrol. I według tej sentencji, aby otrzymać kamień filozoficzny, należy zbadać wnętrze Ziemi, a destylując odnajdzie się ukryty kamień. A że statek zmierza do wnętrza Ziemi, no to można zobaczyć w zwiastunie. Ale w tym momencie chciałbym jeszcze uzupełnić mój poprzedni materiał mitologiczny o jeszcze poznać właśnie Etera, ponieważ Eter to również w mitologii greckiej Bóg jasności, wyższych sfer niebieskich, syn Ereba i Nyx, o której właśnie mówiłem w tym poprzednim materiale. Z kolei Ereb to Bóg i uosobienie ciemności podziemnej, tej najciemniejszej, najgłębszej części Hadesu. Był zarazem bratem i mężem Nyx. Ktoś idzie na klatce. A teraz przerwa na krótką reklamę. Tutaj jest jeden z moich ostatnich postów na Instagramie, a tutaj jeden z moich TikToków. Zapraszam do polubienia i obserwacji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ale wracając, z czasem alchemia i żywioły zamieniały się już w wiedzę, czyli w pierwiastki. Chciałbym się tutaj przyjrzeć pierwiastkowi, jakim jest
Tytan. Tytan ma liczbę atomową 22. No, oczywiście 22 jest liczbą mistrzowską, podobnie jak w Dark 33. Jest to materiał odporny na korozję, czyli również na działanie wody morskiej, a swoją nazwę posiada od bóstw właśnie z mitologii greckiej, no o czym już mówiłem. Czyżby ta piramida była wykonana z tytanu? A może jest właśnie kamieniem filozoficznym? Kamień filozoficzny to z kolei legendarna substancja, która od wieków była poszukiwana przez alchemików, według której można było zamieniać metale nieszlachetne w szlachetne, lub według innej koncepcji dzięki kamieniowi filozoficznemu można było uzyskać eliksir życia, który oczywiście zapewniał nieśmiertelność każdemu, kto go wypije. W chrześcijaństwie natomiast uznawano, że kamieniem filozoficznym był Jezus Chrystus, stosując wykładnię o kamieniu odrzuconym przez budujących, który stał się kamieniem węgielnym. Jest to cytat z Psalmu 118, werset, uwaga, 22. Odwołując się już do tej liczby 22, można tutaj snuć jakieś teorie o dualizmie, odbiciu lustrzanym, no na przykład te rzeźby w płaskorzeźbie. Postacie na płaskorzeźbie są przedstawione w odbiciu lustrzanym według oryginału. Mamy dwa statki. Biblię można podzielić na 3 sekcje, gdzie każda składa się z 22 ksiąg. Apokalipsa kończy się w 22 rozdziale, a Jezus, umierając na krzyżu, cytował Psalm 22. Kolejną inspiracją może być Trójkąt Bermudzki i choć nasi bohaterowie płyną z Europy do Stanów, no to nie po drodze im do Trójkąta Bermudzkiego, jednak pojawia się on w wycinku z gazety, więc jest to uzasadnione. Jest to miejsce na Atlantyku znane właśnie z niewyjaśnionych zaginięć statków, jachtów, samolotów. Uważa się, że w tym miejscu są zjawiska łamiące prawa fizyki lub wykrywana jest jakaś obecność obcych. Myślę, że ciekawą inspiracją może być również postać Carla Gustava Junga, szwajcarskiego psychologa, psychiatry, naukowca, artysty, malarza. Interesował się również fizyką kwantową i alchemią i stąd wywodzi się m.in. jedna z jego sentencji In filth it will be found i analogicznie przypominam, że hasło serialu to What is lost will be found. Generalnie w tej sentencji chodzi o to, że w swoich najsłabszych punktach, w tych najciemniejszych miejscach znajdziesz to, czego najbardziej pragniesz, czego najbardziej potrzebujesz. Jung jest również twórcą pojęcia nieświadomości zbiorowej, którą porównuje się do morza, po którym płynie statek swojego świadomego ja, czyli naszego ego. Odnoszę wrażenie, że nie zostałem zrozumiany. Tutaj z kolei chodzi o takie ludzkie podstawowe zachowania, instynkty, archetypy. Nieświadomość zbiorowa dochodzi do głosu w marzeniach sennych, podczas jakiegoś twórczego działania, również w jakichś symbolach religijnych. Pomijam też fakt, że Jung znał się z Freudem. Na jego twórczość miał wpływ m.in. Nietzsche. A jak wiemy, twórcy lubili się w Dark odwoływać do tych postaci. I myślę, że jeśli tak jak w Dark w wybranych odcinkach na początku będą jakieś cytaty, tak myślę, że będzie można się spodziewać jakiejś jego sentencji. Mogę tutaj jeszcze przywołać kod Morsa, stworzony w 1838 roku. Taki pewien system znaków, krótkich kropek i długich kresek, służący właśnie do komunikacji między innymi na morzu. A widzieliśmy już kod Morsa w teaserze, więc myślę, że będzie go jeszcze można w serialu odnaleźć. Myślę, że nie należy również zapominać o nawiązaniach, które już znamy z Dark, czyli na przykład o tablicy szmaragdowej, Kybalionie i tych naukach hermetycznych, nie wiem, Uroborosie. I myślę, że można spodziewać się jakichś easter eggów między innymi z Dark i nie zdziwiłbym się, jeśli gdzieś w tle z boku zobaczylibyśmy na przykład Triquetra. Myślę, że w tym materiale to już będzie wszystko. Liczyłem na to, że po tych pokazach przedpremierowych lub na tym wydarzeniu To Doom od Netflixa będzie jakiś kolejny zwiastun, ale niestety, albo no na szczęście, ogłoszono tylko datę premiery, więc czekamy na kolejny zwiastun, o ile będzie, ale myślę, że będzie. No i czekamy na serial, bo można już odliczać czas.
Został miesiąc z hakiem. Zapraszam również do obejrzenia moich pozostałych materiałów o 1899 lub moich innych materiałów. Zapraszam również do subskrypcji i obserwowania mnie na innych social mediach. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję do następnego. Trzymajcie się, bajo!